Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam, gdzie obecnie budowane są autostrady i drogi ekspresowe. Będę je omawiał według numeracji od najmniejszego do największego numeru. Na początku nadmienię, że w filmie wymieniam również te odcinki, na które są podpisane umowy z tą samą firmą na projekt i budowę. Więc niektóre odcinki nie są jeszcze fizycznie budowane, ale umowa na nie jest już podpisana. Zaczynamy od drogi ekspresowej S1, która w całości jest i będzie poprowadzona przez województwo śląskie. S1 jest obecnie budowana w 3 różnych miejscach połączonych już istniejącymi odcinkami. W budowie jest 7 km drogi z Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Dwujezdniowa kolizyjna droga z lat 70. jest tu przebudowywana na drogę ekspresową. Prace miały zostać ukończone w grudniu 2023 roku, ale wiemy już, że tak się nie stanie. Kontrakt realizuje Budimex. Podpisane są również umowy na projekt i budowę drogi S1 z Mysłowic od węzła Kosztowy przez Bieruń, Oświęcim, Brzeszcze do Bielska-Białej. Jest to łącznie 40 km nowej drogi ekspresowej. Realizacją zajmują się firmy Budimex, Strabag, POR i Mirbud. Odcinki z Oświęcimia do Bielska-Białej są w budowie i według kontraktów powinny być oddane do ruchu jesienią bieżącego roku. Jednak również nie ma na to szans z powodu bardzo długiego czasu wydawania decyzji z RIT. Cała procedura trwała około 1,5 roku względem 7 miesięcy przewidzianych w umowach. Oczywistym jest, że nie można oczekiwać od wykonawcy, że będzie miał szansę na ukończenie inwestycji w terminie, jeśli możliwość wejścia na plac budowy tak bardzo opóźniła się przez procedury urzędowe. Droga od Mysłowic do Oświęcimia jest z kolei na razie w fazie projektowania i ma zostać ukończona do 2025 roku. W budowie jest również ostatni odcinek drogi ekspresowej S1 na południu kraju między Żywcem a granicą ze Słowacją. Jest to 8,5 km od węzła Przybędza do węzła Milówka, czyli obwodnica Węgierskiej Górki. Na odcinku zawierającym tunele realizowana jest w przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu, a na pozostałej części jako droga jednojezdniowa. Wykonawcą jest Mirbud, a termin zakończenia prac to wrzesień 2023 roku. Niestety ten termin również nie zostanie dotrzymany i obecnie spodziewana data oddania drogi do ruchu to sierpień 2024 roku. W budowie lub w projektowaniu jest 101 km autostrady A2 na wschód od Warszawy. W budowie są 3 odcinki pomiędzy węzłami Kałuszyn a Siedlce Zachód długości 37,5 km. Kontrakt realizują Intercore, Stekol i Polakła. Termin oddania 2 odcinków przypada jesienią tego roku, a 3 w połowie przyszłego roku. Jednak tutaj również bardzo duże opóźnienie proceduralne przy wydawaniu decyzji z RIT przesunęły rozpoczęcie budowy tak mocno, że nie możemy już raczej liczyć na otwarcie żadnego fragmentu w tym roku. Całością odcinka pojedziemy zapewne w 2024 roku. Następnie od węzła Siedlce Zachód do granicy województwa mazowieckiego z lubelskim koło wsi Sfory droga jest projektowana. Autostradę na długości 49 km wybudują firmy Strabag i Intercore. Po drodze będzie jeden z ważniejszych węzłów Polski Wschodniej, czyli Łukowisko, gdzie A2 przetnie się z S19. Niestety węzeł zostanie wybudowany jako podwójna trąbka, czyli będzie przygotowany pod budowę stacji poboru opłat, mimo tego, że już od dawna wiadomo, że taka stacja tutaj nigdy nie powstanie. Węzeł mógłby być np. koniczynką z 2 wiaduktami, dzięki czemu jego koszt byłby dużo niższy. Niestety zamiast tego wybudowane będą tutaj aż 6 wiadukty, a trasy przejazdu z A2 na S19 i na odwrót będą niepotrzebnie wydłużane i skomplikowane. Dalej od wsi Sfory do Białej Podlaskiej droga jest od niedawna w budowie. Odcinek realizuje Polakła, a termin otwarcia to wrzesień 2024 roku. Przenosimy się na drugi koniec kraju. W realizacji jest droga ekspresowa S3 w 2 miejscach. Na północy S3 jest w budowie na odcinku 33 km ze Świnoujścia do Troszyna. 2 odcinki budowanej trasy realizują Polakła oraz Polbud. Tu w końcu miła odmiana. Ta inwestycja postępuje w dobrym tempie i zapewne zgodnie z planem pojedziemy gotową drogą w pierwszej połowie 2024 roku. Na południu kraju S3 jest w budowie z Bolkowa do granicy z Czechami. Odcinek północny z Bolkowa do Kamiennej Góry ma zostać otwarty w maju 2024 roku. Kontrakt realizuje POR.
Natomiast z Kamiennej Góry do granicy z Czechami w Lubawce głównymi wykonawcami prac są Mosty Łódź oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia. Droga zostanie otwarta w tym roku. Tak jak mówiłem w filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu i w opisie, ostatnie 1,5 km nie zostanie otwarte przez kilka lat, aż do momentu wybudowania D11 przez Czechów. Do tego czasu ruch będzie poprowadzony po drodze wojewódzkiej 369 w miejscowości Lubawka. Przejeżdżamy na drogę S6. W realizacji jest kilka odcinków trasy, która docelowo połączy Szczecin z Trójmiastem. W budowie jest obwodnica Koszalina i Sianowa o długości 8 km. Kontrakt realizuje Polbud Pomorze. Pierwotnie miała być ona oddana do ruchu w lipcu 2018 roku, ale trudne warunki gruntowe spowodowały wielokrotne przesuwanie terminu. Obecnie planowane jest ukończenie jej w marcu 2024 roku, czyli niecałe 6 lat po terminie i jako ciekawostkę dodam, że jak dotąd najlepszym wynikiem było opóźnienie o 4 lata i 4 miesiące, więc od teraz do drogi S6 będzie należał niekwestionowany rekord. Dalej na wschód w budowie są 3 odcinki z Sianowa przez Sławno i Słupsk do węzła Redzikowo. Na obwodnicy Słupska jest to dobudowa drugiej jezdni. Drogę na długości 55,5 km realizują Kobylarnia, Mirbut, Stekol i Strabak. Od węzła Redzikowo do Lęborka trasa jest obecnie projektowana. Są to 3 odcinki o łącznej długości 30 km. Drogę będą realizowały NDI, Aldesa i Intercor. Natomiast z Lęborka do węzła Boże Pole Wielkie droga na długości 22 km jest już w budowie. Ten kontrakt realizuje Budimex. Wszystkie wymienione odcinki mają zostać otwarte w 2025 roku. Czas na sąsiednią drogę S7. Na północy kraju S6 i S7 za kilka lat będą się ze sobą przecinały na 2 węzłach, a na jednym odcinku będzie to wspólny przebieg obu dróg. W budowie jest obwodnica metropolitalna Trójmiasta długości 32,5 km. Od węzła Chwaszczyno do Żukowa drogę buduje Budimex, natomiast Mirbut realizuje odcinek od węzła Żukowo do węzła Gdańsk Południe wraz z gruntowną przebudową tego węzła. Cała nowa obwodnica Trójmiasta ma zostać oddana do ruchu pod koniec 2025 roku. Jesteśmy dalej na S7, ale przenosimy się w okolice Warszawy. Projektowana jest S7 od węzła Płońsk-Siedlin do wsi Załuski długości 13 km. Drogę wybuduje Aldesa do końca 2025 roku. Następnie od wsi Załuski do Czosnowa droga jest w budowie na długości 23 km. Jest to częściowo przebudowa dwujezdniowej DK7 na drogę ekspresową, a częściowo gruntowna przebudowa istniejącego fragmentu S7 do przekroju 3 pasów ruchu w każdą stronę. Wykonawcami są Mostostal i Budimex, a prace mają potrwać do wiosny 2025 roku. Na tej inwestycji zastosowano bardzo rzadko u nas spotykaną organizację ruchu, polegającą na tym, że kierunek środkowego pasa zmienia się w zależności od pory dnia. Szczegóły tej budowy pokazywałem w niedawnym filmie, link w prawym górnym rogu. Na południe od Warszawy niedługo zostanie otwarta S7 od węzła Leszno-Wola do węzła Tarczyn Południe. Drogę na długości 15 km buduje Intercor. Zakończenie wszystkich prac ma nastąpić na początku 2024 roku, natomiast otwarcia głównego ciągu na zasadzie przejezdności możemy spodziewać się niebawem. Na południu kraju S7 też jest w budowie. W realizacji jest odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego do Miechowa, długości prawie 19 km. Drogę buduje Intercor, a trasa ma zostać otwarta we wrześniu tego roku. Następnie od węzła Miechów do Szczepanowic drogę na długości 5,3 km buduje FABE Polska. Ta część ma zostać udostępniona w sierpniu 2024 roku. Tym sposobem dojechaliśmy w okolice Krakowa. Tutaj S7 jest w realizacji od węzła Widoma do węzła Kraków i Gołomska na długości 18,3 km. Droga ma zostać otwarta pod koniec 2024 roku, a budują ją Gulermak oraz Mosty Łódź. W maju ma się zakończyć przeprojektowywanie węzła Kraków-Mistrzejowice, natomiast wiadomo, że zmiany wpłyną tylko na przebieg jego łącznic, zatem nie opóźni to otwarcia głównej jezdni S7, która jest już budowana. Podpisane są umowy na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia o długości 55,5 km. Cała trasa została podzielona na 4 odcinki, których realizacją będą zajmowały się firmy Intercor, Polakła, Kobylarnia i Mirbut oraz Rubał Polska wraz z Poltotres. S10 na tym odcinku ma zostać otwarta do końca 2026 roku. Po jej wybudowaniu wreszcie Toruń uzyska połączenie z autostradą A1 przez nowy łącznik od drogi S10 do drogi DK91, a obwodnica Torunia w ciągu S10 zyska drugą jezdnię. W budowie jest droga ekspresowa S11 w 2 miejscach. Pierwsze z nich to 48 km z Koszalina do Łobolic.
Budowa została podzielona na 3 odcinki, których realizacją zajmują się firmy Budimex, Mostostal Warszawa i Kobylarnia. Droga ma zostać oddana we wrześniu tego roku, jednak nie wykluczałbym, że 2 północnymi odcinkami możemy mieć szansę pojechać już w wakacje. Drugim miejscem, gdzie S11 jest w budowie, jest obwodnica Olesna długości 25 km. Trasę buduje Mirbud oraz PBDIM Kobylarnia i ma zostać otwarta w czerwcu tego roku. Podpisana została umowa na projekt i budowę drogi ekspresowej S12 od węzła Chełm Zachód do węzła Chełm Wschód. Trasa będzie miała prawie 14 km. Drogę będzie budowała firma Strabag, natomiast otwarcie ma nastąpić w pierwszej połowie 2025 roku. W tym miesiącu powinna zostać otwarta droga ekspresowa S14 od węzła Emilia na połączeniu A2 z DK91 i S14 do węzła Aleksandrów Łódzki. Droga będzie miała 16,3 km, a kontrakt realizuje Stekol. Po jej wybudowaniu Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce z prawie całą obwodnicą dookoła miasta. Prawie, ponieważ niestety połączenie S2 z S14 odbędzie się poprzez rondo w Emilii, które zapewne spowoduje powstanie częstych zatorów, niwelujących zysk z szybszego przejazdu drogą ekspresową. W realizacji są 2 odcinki drogi ekspresowej S16 Olsztyn-Ełk. W budowie jest odcinek z Borek Wielkich do Mrągowa długości 16,3 km. Droga powinna zostać otwarta do końca tego roku, a kontrakt realizuje POR. Drugim miejscem, gdzie S16 jest w budowie, jest wschodnia część obwodnicy Ełku o długości 3,4 km. Drogę pomiędzy węzłami Ełk Północ a Ełk Wschód realizują firmy Trakcja, Mostostal Warszawa, PEUIM Białystok. Droga na węźle Ełk Wschód łączy się z również budowaną S61. Otwarcie ma nastąpić w tym roku, ale na tę chwilę data nie jest znana. W budowie lub w projektowaniu jest 58,3 km drogi ekspresowej S17 z Zamościa do granicy z Ukrainą w Hrabennem. Zostały podpisane 3 umowy z firmami Budimex i Kolin na projekt i budowę S17 od węzła Zamość Wschód do węzła Tomaszów Lubelski Północ oraz od węzła Tomaszów Lubelski Południe do Hrabennego. Droga powinna zostać oddana do ruchu w drugiej połowie 2026 roku. W budowie jest natomiast druga jezdnia obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego długości 10 km. Buduje je Mota Engil, a otwarcie już niebawem. Na 3 odcinkach autostrady A18 od granicy polsko-niemieckiej w Olszynie do Golnic o łącznej długości 50 km trwa przebudowa południowej jezdni, której nawierzchnia pamiętała jeszcze czasy sprzed II wojny światowej. Prace są realizowane przez firmy POR, Budimex oraz Kobylarnia z Mirbud i Budpol. Cała droga A18 powinna zostać otwarta do końca tego roku. Po jej otwarciu województwo lubuskie będzie pierwszym w Polsce, które skończy budowę planowanych autostrad i dróg ekspresowych na swoim terenie. W projektowaniu i budowie jest 290 km drogi ekspresowej S19. Zaczynając od północnego wschodu, w budowie jest odcinek od węzła Sokółka Północ do Kuźnicy. Kontrakt na długości 11 km realizuje POR, a droga powinna zostać otwarta do końca przyszłego roku. Na ten moment, gdy przejście graniczne z Białorusią jest zamknięte, to droga jest budowana donikąd. Miejmy nadzieję, że do czasu jej oddania sytuacja się już odmieni. Podpisana została umowa na projekt i budowę 10 km S19 od wsi Krynice przy drodze DK65 do węzła Białystok Zachód na połączeniu z S8. Pomimo numeru S19, póki co ten odcinek przyda się głównie wszystkim podróżującym po DK65, a dopiero w przyszłości użytkownikom DK19. Kontrakt realizuje POR, Unibep, a droga ma zostać oddana pod koniec następnego roku. Wydaje się to trochę mało realne. Dalej S19 na odcinku obwodnicy Białegostoku i dalej do wsi Ploski była już w realizacji, ale kontrakty musiały zostać zerwane z powodu uchylenia decyzji środowiskowej przez błędy w przygotowanej dokumentacji. Teraz konieczne będzie uzyskanie nowej decyzji, a potem ogłoszenie powtórnych przetargów, więc trudno powiedzieć, kiedy możliwe będzie wznowienie inwestycji. Przed zerwaniem umów zakładane było oddanie drogi w połowie 2024 roku. Teraz bardzo orientacyjnie sądzę, że możemy być w stanie pojechać nią około 2027 roku. Następnie podpisane są 4 umowy z firmami Unibep i Budrex, Budimex, Strabag oraz Kolin na projekt i budowę S19 z Plosek do wsi Chlebczyn na południe od Siemiatycz. Ich łączna długość to 71 km, a oddanie do ruchu ma nastąpić w 2025 roku. Fragmenty stanowiące obwodnicę Bielska Podlaskiego i Śmiatycz przyniosą moim zdaniem ogromną ulgę zarówno mieszkańcom, jak i kierowcom, natomiast pozostałe odcinki będą niestety miały według mnie znikomą przydatność w skali kraju,
dopóki brakować będzie przedłużenia S19 na północ do drogi S8 oraz na południe do autostrady A2. Kolejne odcinki, gdzie zostały podpisane umowy na projekt i budowę, znajdują się pomiędzy granicą województwa mazowieckiego z lubelskim a Lublinem. Długość tego odcinka to 103,3 km, co obejmuje też dobudowę drugiej jezdni na obwodnicach Kocka i Międzyrzeca Podlaskiego. Budową będą zajmowało się 6 firm: Strabag, Awax, Stekol, Intercor, Polaqua, Rubał, Mota Engie. Termin otwarcia odcinka z Lubartowa do Lublina to sierpień 2024 roku, ale nie ma szans na jego dotrzymanie, ponieważ niespodziewanie okazało się, że konieczne jest wprowadzenie zmian względem pierwotnej dokumentacji i uzyskanie nowych decyzji. Coraz bardziej prawdopodobnym staje się, że droga nie tylko nie zostanie oddana w 2024 roku, ale nawet w 2025 roku. Jest to wybitny pech, że taka sytuacja ma miejsce akurat na tym odcinku, podczas gdy ruch na jednojezdniowej DK19 jest tutaj największy spośród brakujących odcinków autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Więcej o tym filmie o przeciążonych odcinkach jednojezdniowych, link w prawym górnym rogu. Na pozostałych odcinkach S19 powinna według kontraktów zostać ukończona do połowy 2026 roku. Kolejne miejsce, gdzie podpisano umowę na projekt i budowę, to 16-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłem Sokołów Małopolski Północ a węzłem Jesionka. Obecnie S19 na tym odcinku jest drogą jednojezdniową o przekroju 2+1. Budową drugiej jezdni zajmie się firma Strabag, a pełnym profilem dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu pojedziemy pod koniec 2026 roku. Wszystkie wymienione dotąd odcinki S19 oprócz tego koło granicy z Białorusią są na razie w fazie projektowania. Natomiast na południe od Rzeszowa budowa już ruszyła. Trwa budowa S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica długości 10,3 km. Kontrakt realizuje Mostostal. Droga powinna zostać otwarta w 2026 roku. W ciągu tego odcinka znajdować się będzie tunel długości 2,2 km. Następnie od węzła Babica do węzła Jawornik na długości 11,6 km oraz od węzła Domarac do węzła Krosno Północ długości 12,5 km podpisane zostały umowy na projekt i budowę. Drogę wybudują Intercor oraz Mostostal Warszawa. Te odcinki powinny zostać otwarte do końca 2026 roku. Dalej od węzła Krosno Północ do węzła Krosno Południe droga na odcinku 10 km jest w budowie. Kontrakt realizuje Aldesa, a otwarcie powinno nastąpić do końca 2025 roku. Od węzła Krosno Południe aż do samej granicy ze Słowacją, czyli na odcinku 28 km, również podpisane są umowy na projekt i budowę. Dwa odcinki realizują Strabag i Polaqua. Odcinek bliżej Krosna powinien zostać otwarty w 2025 roku, a ten przy granicy ze Słowacją na początku 2027 roku. Niestety po stronie słowackiej droga na razie nie będzie realizowana i właściwie nie wiadomo kiedy ma szansę zacząć się jej budowa, więc nasza droga przez wiele lat nie będzie miała kontynuacji w postaci drogi ekspresowej po drugiej stronie granicy. Przenosimy się na drogę ekspresową S52. Trwa budowa północnej obwodnicy Krakowa na długości 12,5 km od węzła Modlnica do węzła Kraków-Mistrzejowice. Będzie ona miała 3 pasy ruchu w każdą stronę. Niewielka część trasy ma zostać otwarta w tym roku, a większość w przyszłym. Kontrakt realizują Gulermak oraz Mosty Łódź. W budowie jest 58,6 km drogi ekspresowej S61 w 3 miejscach. Pierwsze z nich to odcinek od węzła Ostrów Mazowiecka Północ do węzła Śniadowo o długości 19,5 km. Oddanie drogi, gdzie głównym wykonawcą pracy jest Polaqua, ma nastąpić do końca 2023 roku. Następnie wybudowany jest, ale wciąż nie udostępniony do ruchu, odcinek od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód o długości 7,2 km. Droga zostanie otwarta w drugiej połowie maja bieżącego roku, gdy udostępniony zostanie węzeł Łomża Zachód. Natomiast w przyszłym roku ma zostać oddana jedna nitka na sąsiednim odcinku od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno długości 13 km, co pozwoli wyprowadzić tranzyt z ulic Łomży. Cała obwodnica Łomży ma być gotowa w 2025 roku i wtedy dostępna dla kierowców będzie cała droga S61. Kontrakt realizuje Intercor. W budowie jest również odcinek S61 od węzła Ełk Południe do węzła Kalinowo o długości 19 km. Droga ma już dwuletnie opóźnienie,
W tej chwili jest już prawie gotowa do otwarcia, ale dzieją się z tym odcinkiem dziwne rzeczy. Nie lubię wchodzić w politykę, ale tutaj ewidentnie byłoby możliwe otwarcie kluczowej części od węzła Ełk Południe do węzła Ełk Wschód niemalże od ręki, lecz wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli poczekać dopiero na możliwość otwarcia całej inwestycji naraz. Jest to bardzo słabe. Droga ma służyć kierowcom i bardzo dobrze byłoby, gdyby ją otwarto jak najszybciej się da. Ełk przez brak tego odcinka bardzo cierpi przez korki na ulicę. Pozostała nam ostatnia droga S74. Tutaj jest bardzo skrótowo, ponieważ omawiałem ją w jednym z ostatnich filmów. Podpisano umowy na projekt i budowę drogi S74 od węzła Mniów przez węzeł Kielce Zachód do węzła Kielce Bocianek o długości 21,4 km. Podzielono ją na dwa odcinki. Ten na północny zachód od Kielc wybuduje Mirbut do końca 2025 roku. Natomiast odcinek w Kielcach zrealizuje Intercore, a oddanie ma nastąpić w 2026 roku. Niedawno rozpoczęto budowę obwodnicy Opatowa w ciągu S74 o długości 6,7 km. Inwestycję, której ukończenie zaplanowano do marca 2025 roku, realizuje Mostoso Warszawa. Podsumowując, obecnie trwają umowy na projekt i budowę 1143,5 km autostrad i dróg ekspresowych. Nieco ponad połowa jest na etapie fizycznej budowy, a reszta na etapie projektowania. W tej liczbie 113 km stanowi dobudowa drugiej jezdni, a 155 km stanowią budowy, które według umowy nie powinny już trwać, ale z różnych przyczyn wciąż nie zostały ukończone. Jako ciekawostkę na koniec dodam, że jest również jedna droga, która powinna nadal być w budowie, a nie jest. Mowa o odcinku S5 Ornowo-Wirwajdy. Jego termin ukończenia według kontraktu przypada na koniec maja bieżącego roku, ale Budimexowi udało się ukończyć inwestycję już w grudniu zeszłego roku i od tamtego czasu kierowcy omijają Ostródę nowym odcinkiem drogi. Brawo dla wykonawcy. Film pomógł mi zrealizować Krzysiek Kleiner, za co mu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.